Good morning to you, good morning to you. We all in our places with sun shining faces. Good morning to you, good morning to you. Good morning, everyone, and happy Monday. It is Monday, and we are starting with English. I hope that you are ready today and you are ready to work and you are enthusiastic and you are happy today. How are you, everyone? How's everyone? And what is going on? I am good, but I must say, after my holiday, I am feeling tired. I am feeling a bit tired. I had a wonderful time on my holiday, but it was very intense, really, really intense. And I think I need another holiday from that holiday. You know what I mean? Sometimes when you are on holiday, it is so intense that you need another one. Pav says, good morning, finally together, too long, break up too much longing, as the words of the old song say. Yeah, we haven't seen each other for a bit. We had 1 week break, which is not too long, but it can feel a little bit long too. Mariola, hello everyone, greetings from Cyprus. Wow, Mariola, you are a lucky girl. You are a lucky girl that you are in Cyprus. I've never been to Cyprus. I would like to go one day for some nice beach holiday. That would be lovely, just to stay on the beach. And I'm sure that there are lots of things to do in Cyprus. I think that probably taking a car and driving around is really nice. I went to Azores. I am not really sure how you say it in English, to be honest. I think it might be Azores, probably something like that. In Polish we say Azory. In Portuguese we say Azores. In English I'm not sure. And I went to one of the islands. It's called Terceira, and it was amazing and beautiful, and I really recommend doing it. It's not hot. Well, it is hot actually. It's quite warm there, but it rains a lot. The weather is not that great, but you can still have a very nice time because there's lots of things to see on Azores. Or Azores, I'm not very sure how you say it. And good food. Really lovely. It's very quiet. It's like countryside everywhere. Very, very peaceful and green, and everything is really nice. Mariola is recommending Cyprus. I must go one day, for sure. I must go one day. I heard that it's beautiful, and the beach and everything is, and I'm sure that the food is also very good. I always travel for food, you know. I love seeing new places and I love all the trips and everything, but food is the most important thing for me when I travel. I don't know if you feel the same, but I want to try everything. I am not afraid of trying different things. Like in Asia, for example, I eat almost everything. So when I travel, I want to taste everything, you know. Agnieszka says hello, and hello to Agnieszka. Good morning. Good morning. So yeah, that was my holiday. I am wondering, maybe some of you are going on holiday soon. Let me know if you are planning something. Or maybe you're staying in Poland. I don't know what the situation is right now. I know everything is expensive, so people are trying to save money. But COVID is finished, so a lot of people are also traveling. So I wonder how you do it this year. And if you are going somewhere or staying in Poland, staying in the country you live in, or maybe you're staying at home. I don't know. Okay,
Moi drodzy, dzisiaj będzie lekcja o Pride Month. Pride Month, czyli o miesiącu dumy. Czerwiec to miesiąc dumy, więc dzisiaj będziemy mówić o tym troszeczkę, jak powstał miesiąc dumy, z czym on się wiąże. Więc dzisiaj taki temat, będzie dużo słów, nie będzie gramatyki, dzisiaj będą słówka, będą wyrażenia, które pomogą Wam mówić o problemach w społeczeństwie, nie tylko o miesiącu dumy, ale pewnych rzeczach, o których, nie wiem, jakiekolwiek inne problemy ma społeczeństwo, na pewno będą to przydatne słowa. Trochę taki temat, myślę, ważny, taki, o którym warto mówić. Warto mieć swoje słownictwo z tym związane i warto po prostu ćwiczyć to, dlatego że często w rozmowach pewne rzeczy tego typu się pojawiają. Jeżeli na przykład czytacie jakieś rzeczy na temat być może jakichś problemów społecznych, oglądacie wiadomości, czytacie coś, to się na pewno Wam to przyda. A poza tym jest to słownictwo zaawansowane dla osób zaawansowanych i przy takich poziomach te słownictwo trzeba znać, jak chcemy się ładnie wypowiadać na przeróżne tematy. Mariola says, I ate meze, I think it's called, right? It's degustations food and you can eat 60 meals. I was full. Oh my god, this sounds like something for me. I would love to try that, Mariola. Okay. Moi drodzy, jeszcze oczywiście parę rzeczy. Chit Challenge mamy teraz przed wakacjami, taki być może rozpęd przed wakacjami. Dużo ludzi, dużo osób się rozleniwia na wakacje, nie chce się uczyć, wiadomo, i jest to zrozumiałe. A ja chciałabym Was w zasadzie zmotywować do nauki w wakacje właśnie przez Chit Challenge. Jeżeli jeszcze nigdy nie braliście udziału w Chit Challenge, to warto dołączyć, bo Chit Challenge to jest takie wyzwanie interaktywne, gdzie możecie słuchać, czytać i mówić, i ja Was też poprawiam. Macie dodatkowy taki bonus, że możecie zostać poprawieni i pogadać sobie też troszeczkę ze mną. Więc zostawiam Wam link do zapisów i już tam sporo osób się zapisało, widziałam. Więc warto, to nie ma ograniczonej liczby osób, więc wiecie, możecie się zapisywać kiedykolwiek, ale póki pamiętacie teraz i chcecie brać udział w wyzwaniu, to warto się teraz zapisać. Wyzwanie rusza 20, czyli za tydzień, tak? W następnym tygodniu i z rana, także mało czasu zostało, nie zwlekajcie, że się później zapiszecie. Póki pamiętacie, warto się teraz zapisać. Wiadomość kolejna jest taka, że mamy nowego nauczyciela, mamy Josha z Wielkiej Brytanii. Josh do nas dołączył bardzo niedawno i już uczy parę osób. Josh pochodzi z Liverpoolu, ma troszeczkę taki akcent, nie ma bardzo takiego głębokiego akcentu, troszeczkę zaciąga po liverpoolsku, ale nie aż tak bardzo, że nie może go zrozumieć ani nic w tym stylu, także się proszę nie martwić. Bardzo ciekawy akcent, bardzo fajny akcent. Przez parę lat uczył w Tajlandii. Dużo z moich nauczycieli uczyło w Tajlandii, dlatego że to jest trochę taki chrzest dla nauczycieli, szczególnie native'ów. I obecnie uczy online. W listopadzie zaczyna kolejne studia, gdzie się będzie dokształcał. Uczy osoby dorosłe
czyli takie, które przychodzą do nas szczególnie, które mają problemy z mówieniem po angielsku. Josh jest taki bardzo, bardzo spokojną osobą, bardzo cierpliwą osobą i to jest taka idealna osoba, jeżeli chcecie się rozkręcić, macie problemy z otwarciem się, z barierą i tak dalej. On jest naprawdę taki do rany przyłóż, że tak powiem. Myślę, że chyba bardziej z tego, co widzę, bardziej pasuje mężczyznom do rozmowy, dlatego tak z tego, co zauważyłam, bo myślę, że jest po prostu młodą osobą i trochę jest taki bardziej wyluzowany, no nie wiem, może dlatego, nie mam pojęcia. W każdym razie widać, że dużo osób, dużo mężczyzn do niego z nim zostaje i obecnie przygotowuje bardzo dużo osób do rozmów kwalifikacyjnych. Chyba taki jest też moment u wszystkich, że dużo osób szuka nowej pracy. Przygotowuje się do rozmów kwalifikacyjnych, do jakichś tego typu, do jakichś testów w pracy i sporo osób do nas przychodzi obecnie właśnie z pytaniem, czy przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej. Przygotowujemy do takich rozmów, Josh przygotowuje do takich rozmów, Alana przygotowuje do takich rozmów. Obecnie Alana ma chyba komplet, więc nie wiem, czy by przyjmowała kogokolwiek nowego, ale mamy takich nauczycieli, którzy są specjalnie przygotowani do takich lekcji, więc znowu, jeżeli szukacie pracy i chcecie podszkolić angielski, wiem, że w nowych pracach trzeba mieć minimum B1 poziom, żeby przejść tą rozmowę kwalifikacyjną, więc też można się przygotować albo sprawdzić, czy jesteśmy na takim poziomie, czy do takiego poziomu dążyć, jak tam sobie chcecie. Więc Josh czy inny nauczyciel, z których właśnie mamy takich nauczycieli, którzy są przygotowani do takich lekcji, są wolni i możecie się zgłosić, zapraszam serdecznie. Dobra. Good morning, Isabella. Good morning. So, today we are talking about LGBTQ, Pride Month and social issues, social challenges, okay? So, the first question to warm you up is, what are the social challenges that LGBTQ community faces? Okay, so social challenge is wyzwanie społeczne. Social challenge, mówimy czasami social issue. Social issue to jest problem społeczny. Social challenge to jest wyzwanie społeczne, ale też możemy tłumaczyć jako problem społeczny. Takie wyzwanie, problem, przed którym stoi jakaś osoba. Social challenge. Drugie wyrażenie w tym pytaniu to face something. Mieliśmy to wyrażenie już wcześniej. Face something, czyli stawiać przed. Możemy face our problems, na przykład, czyli możemy stanąć przed naszym problemem, stawiać się przed naszym problemem. Możemy też face someone, czyli skonfrontować się z kimś. Na przykład I need to face my neighbor. My neighbor was very loud and I cannot stand this. I cannot stand the party anymore. So I need to face him and I need to go and confront him. So, what are the social challenges that the LGBTQ community faces? Okay, so these are many challenges that they face. First of all, in many countries, not in all countries in Europe at the moment, but in many countries is the violence, hate and intolerance. So these people cannot go, for example, on the street holding hands, right? Or kissing like I can do with my boyfriend. I can do that. I can hold my boyfriend by the hand, and I can kiss him, I can hug him. LGBTQ community, LGBTQ people cannot do that in many countries because
It's legal, they can do it, no one will put them in jail, but they can get hurt, right, for that. People can beat them up, and it's a lot of trouble for them if they do that. And then also the marriage, they cannot get married, they love each other, they want to have a family, they cannot do that. So there are many challenges that they face. We are going to talk about the origins of pride. Okay, so this month is the Pride month. This means that the whole month is an awareness month, and we talk about social challenges for LGBTQ community. And we are going to look at the origins of pride. We are going to have a look at how pride was created and what happened when pride was created. Yeah. Okay, so I am going to read a short text, and then we will have a look at some of the vocabulary, and you are going to explain the vocabulary. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, bo dzisiaj ja Wam przeczytam tekst, tak jak zawsze robimy, że ja Wam przeczytam tekst, ale później jak spojrzymy na słownictwo, to Wy będziecie, ja Wam nie będę tłumaczyć, tylko będziecie wytłumaczyć, albo bardziej może też zgadywać, co dane słowo znaczy, i w ten sposób będziemy się uczyć. Będą quizy za chwilę. Okay, so let's first read the text. In 1969, police in New York raided a gay bar called Stonewall Inn. They were violent towards the patrons and questioned them for a very long time. Many people witnessed this and gave an account of harassment. The event caused an uprising and became a milestone in the fight for the LGBTQ rights. Since then, many things have changed. A huge milestone was the legalization of same-sex marriage in the US in 2015. There are many other social issues that the community is facing, including violence, bigotry, and hate. That's why Pride Month is so important. It's an opportunity to remind others that love is love, no matter what you are in a relationship, who you are in a relationship with, and that the LGBTQ community should have the same rights as everyone else. Okay, very simple text. I will read it again, just so we are clear. I will read it a little bit faster this time. In 1969, police in New York raided a gay bar called Stonewall Inn. They were violent towards the patrons and questioned them for a very long time. Many people witnessed this and gave an account of harassment. The event caused an uprising and became a milestone in the fight for LGBTQ rights. Since then, many things have changed. A huge milestone was the legalization of same-sex marriage in the US in 2015. There are many other social issues that the community is facing, including violence, bigotry, and hate. That's why Pride Month is so important. It's an opportunity to remind others that love is love, no matter who you are in a relationship with, and that the LGBTQ community should have the same rights as everyone else. Alright, so in this text we have quite a lot of nice words. So let's have a look first, okay? Więc zrobimy sobie teraz quizik od razu i będziecie na ekranie widzieć pytania i opcje odpowiedzi. I tak jak zawsze piszemy A, B lub C. Okay, the first sentence is, in 1969, police in New York raided a gay bar called Stonewall Inn. Okay, so here we have the word raided.
raided. So what do you think? To raid a place, what does it mean? Does it mean to visit, to attack by surprise, or to close? What do you think? To visit, to attack by surprise, or to close? What do you think? Let me know in the comments, A, B, or C. A, B lub C. Co znaczy słowo raid? Co znaczy słowo raid? A, B lub C. Agnieszka, Agnieszka, Agnieszka. Okay, good. Hello Doris, hi, how are you? Marzena, Marzena is not sure, but she says maybe. Mariola says also B. So everyone says B. Yes, raid means to attack by surprise. Very well done, Karolina, Daria, Izabela, well done. Okay, raid means to attack by surprise, okay? Czyli bardzo często słowo raid będzie się pojawiać w filmach kryminalnych na przykład. Kiedy mamy policja najeżdża na przykład jakiś kartel narkotykowy i robią tam im, wiecie, burdel na kółkach, tak zwany, tak? I to jest raid. Police raid bardzo często się używa. Police raid oznacza zaatakować coś przez zaskoczenie. Czyli here we have in 1969 police in New York raided a gay bar called Stonewall Inn. This means that they just like went in there, maybe beat some people up. I don't know. They were also questioning them. They were not very nice in general. Okay, they were not very nice. Okay, so they were violent towards the patrons and questioned them for a very long time. Here we have the word patron. Patron. A patron of a bar or a shop is a person who sponsors the place, a customer, or a stranger. What do you think? It's a very strange word. Okay? It's a very strange word. It's a little bit different than in Polish. Okay? Mariola was first. Pav also says the same. Okay? Anyone else? Anyone else? I want a third person. What do you think? Do you agree with Mariola and Pav? Agnieszka doesn't agree. Okay, Isabella. So a lot of people say it's A. It's not A, but it is B. Patron of a bar or a shop is a customer. Is the same as a customer. Czyli patron, po polsku mówimy, po angielsku też jest coś takiego jak patron. Tak? Patron na przykład uczelni. Nie? Można powiedzieć is a patron. Ale jeżeli używamy tego słowa w stosunku do baru lub sklepu, nawet w stosunku do firmy, też możemy powiedzieć patron zamiast customer. Czyli patron w wypadku tego tekstu nawet, czy w wypadku mówienia o barze lub sklepie, to słowo oznacza klient, po prostu. Osoby, które już policja wleciała do tego, Boże, teraz się zgubiłam. Policja wleciała do tego baru, przepraszam bardzo za zgubienie się, bo się czytam Wasze komentarze i nie mogę się skupić. Policja wleciała do baru i zaczęła bić klientów, patronów, tak się mówi, patron, to jest bardzo ładne słowo na klienta. Customer to jest klient, tak jest, dokładnie. Dlatego tutaj osobą, odpowiednikiem patrona, patron, jest klient w tym przypadku. Jeżeli mówimy a patron of a bar or shop, to jest to samo co customer. Okay? Czyli to jest to samo co klient. To jest bardzo ładne słowo.
Zamiast mówić customer na przykład, ale teraz mówimy o sklepie, barze, bardzo często restauracja właśnie też, być może jakieś mniejsze firmy, ok? Na przykład u mnie moi uczniowie też mogą być patron. Okay? Już w przypadku dużych korporacji być może nie do końca, bo to też już zależy wtedy od tego całej struktury, bo to wtedy shareholder bardziej się mówi, bo wtedy mamy udziały i taki klient ma, jakby się mówi, że jest udziałowcem, więc to już tam różne inne są rzeczy. Natomiast w przypadku mniejszych firm, sklepów, barów, restauracji możemy, nie musimy oczywiście, bo możemy powiedzieć customer, też będzie dobrze. Client też może być tak samo w amerykańskim, angielskim bardzo często. Natomiast jeżeli chcemy ładnie powiedzieć, powiemy patron. Okay? To takie słówko dla Was. Widzę, że nowe też dla wielu osób tutaj. Okay, so the police raided the bar. They were very violent towards patrons in that bar and questioned them for a very long time. Question someone, zadawać pytania, right? So they were, what are you doing here? Why are you coming here? You know, things like that. Just questions, also questions that didn't make any sense. They were just having a beer in the bar, right? Meeting people, having fun, and police was not very nice to them. Many people witnessed this and gave an account of harassment. Okay, gave an account of harassment. Okay, so the first is to give an account of something. To give an account of something. What do you think it means? To tell what happened, to pay for something, or to count on something. To give an account of something. To tell what happened, to pay for something, or to count on something. What do you think? What do you think? Beata was first. Okay. Yeah. Anyone else? Anyone else? Anyone else? What do you think? What do you think? I am starting to sing here. Okay. So Beata says A, to give an account. I'm still waiting a little bit. Mariola is not sure. Mariola says it's B. Okay, with a question mark too. Pav says A too. Yes, so to give an account of something, it means to tell what happened. Okay? W tym przypadku to give an account of, it means to tell what happened. Okay? So many people witnessed this. So there were other people in the bar or maybe people on the street, and then they told others about it. They went home, they went maybe to the media, they went to their friends, and they told them what happened. Okay? To give an account oznacza powiedzieć, co się stało. Bardziej jest takie wyrażenie po polsku, które mi wyleciało, może to jest po angielsku, to be, well, let's say to be a witness, tak? If you are a witness and then you tell other people what happened, you give an account of that. So they gave an account, so many people witnessed this and told others what happened. And then we have the word harassment. Harassment, okay? So harassment is an attack or talking loudly or aggressive pressure to do something. What do you think? This is a very important word, harassment. Very, very common right now in many cases. Okay, so what do we have? We have Pav that says it is C. Anyone else? Who else? Beata, Mariola. Okay, so attack. Okay, yeah, I can see that you can attack. Harassment is not an attack. Okay, harassment to nie jest dokładnie to samo co attack.
Harassment is an aggressive pressure to do something. Okay? So, here, they were harassing them. So they were bullying them. Znacie takie słowo bully? To bully someone? To bully someone w szkołach. Jeżeli mówimy na przykład o przemocy w szkole, mówimy bardzo często bullying. I to jest to samo co harassment. To nie jest do końca attack, okay? Attack is when you attack someone, you beat them, you know, and that's it. Harassment is more like, harassment doesn't need to be physical. Czyli harassment nie musi być fizyczny, może być taki psychiczny, tak? I to jest aggressive pressure to do something. You put a pressure on someone to do something. Więc policja, o co chodzi tutaj? Policja gnębiła ich bardziej niż zaatakowała. Oni ich do końca oni ich przepytywali, krzyczeli na nich, popychali ich, tak dokładnie jakbyście użyli słowa bully. Bully someone. I oni ich gnębili po to, żeby odpowiadali na pytania, na głupie pytania, które nie miały większego sensu. Okay? So many people witnessed this and gave an account of harassment. So many people saw this, went to other people, saw the harassment. So they saw the pressure, the violent behavior, the questioning. They saw this and they went to other people and told them about it. Okay? Good morning, Marzena. Okay, next one is the event caused an uprising and became a milestone in the fight for LGBTQ rights. Okay, so here we have uprising. Uprising, what is an uprising? Is an act of resistance, is an act of courage, or an act in general. An act of resistance, an act of courage, or an act in general. What do you think? A, B, or C? Uprising. Uprising is another word that can be used when talking about Polish history very often. Probably if you learn in English about something that happened in Poland many years ago, you will use this word. Okay, Pav says, okay, Pav chose his answer. Anyone else? What does uprising mean? I'm sure that you heard this. Beata also says the same. Everyone says the same. Marzena, Mariola. Very good. Very good. Yes, it's an act of resistance. Uprising, for example, we had Warsaw Uprising, czyli powstanie warszawskie. Uprising to jest powstanie, bardzo często używane w odnośnie do jakichś historycznych wydarzeń. W Polsce bardzo często, jeżeli będziecie z kimś rozmawiać po angielsku, będziemy mieli to słowo. Uprising. Warsaw Uprising, Wielkopolska Uprising, and so on, right? Here we also have powstanie. We have an act of resistance, tak? Może nie do końca to było powstanie tak, jak my myślimy o tym powstaniu, tak? Bo jak my słyszymy powstanie, no to myślimy o broni, jakichś tam bardziej takich militarnych rzeczach. Natomiast tutaj nie musi być militarne, tak? To nie jest militarne, to jest po prostu powstanie jakiegoś protestów, strajków i tak dalej, tak? The event caused an uprising and became a milestone. A milestone. What is a milestone? An event that changes something, a stone on the ground, or a problem. What is a milestone? What do you think? Again, very useful word. Milestone. Milestone can be used in many cases, okay? So, yes, Mariola, Pav, anyone else? Okay. Good. Agnieszka, Marzena, Beata, very good. Yes, an event that changes something. An event that changes something. Milestone, czyli kamień milowy, right? Milestone can be in your life, right? Your milestone can be, I don't know, when you finished your studies,
when you got married, when you had kids, I don't know, whatever. It was an event that was very significant for you, and it changed something in your life. And here we have that this event, when the police came to the bar and questioned everyone, harassed everyone, it caused an uprising, strikes, you know, all this kind of stuff. And it was a very important event that changed a lot of things in the community, in the fights for the LGBTQ rights. Before, of course, there were lots of problems that they had. In the 60s, 50s, you know, it was illegal to have a partner of the same sex. So here, finally, the community decided this is enough. We had enough. We want to fight for our rights. Okay? So we have uprising and milestone. And finally, a huge milestone was the legalization of same-sex marriage in the US in 2015. Agnieszka says, children make milestones. For sure, I agree. I don't have kids, but I imagine that it is true. Okay, a legalization of same-sex marriage. A, people of the same sex, for example, a man with a man, can get married. B, people of the same sex cannot get married. Or C, people of the same sex will be able to get married in the future. Okay, so what do you think? A legalization of same-sex marriage. What is Pav says? Pav is very active today. He had his coffee today, I think. Pav, you had your coffee already, I'm sure. Mariola and Agnieszka, very well done. Of course, people of the same sex can get married. Very well done. Remember that sex is not only when two people make love, right? Sex is also your gender. I'm not really sure actually if it's the same as gender, but sex is like, for example, man, a female and male, right? That's also sex. So same-sex marriage, it means that a man and a man, a woman and a woman can get married. And they legalized that in the US. There are many social issues that the community is facing, including violence, bigotry, and hate. So first we have social issues. What are social issues? Problems in the society, a social newspaper, or a socialist problems. A social problem should be. Or social without a, tak? Tutaj mam błąd, bo mamy problems, nie powinno być a wcześniej. Więc się tam troszeczkę pomyliłam, ale nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi, błędy się zdarzają. Okay, problems in the society, social newspaper, socialist problems. Okay, everyone says, well, almost everyone says that it's A. And it is A, problems in the society. Yes, social problems, czyli takie socjalne problemy, społeczne problemy, bardziej nie socjalne, tak? Społeczne problemy. Social issues. What are social issues? If we talk about social issues, we talk about taxes, poverty, human rights. Okay, all these kind of stuff are social issues. And we had this before, I explained it to you before. So to face issues is to have problems, to solve problems, or to confront problems. What do you think? To have, to solve, or to confront problems? What does it mean to face issues? Yes, good. Good. Pav, Marzena, Beata, very well done. Very well done. It is to confront your problems, right? So are there many social issues that the community is facing? Okay. So there are many problems in the society that this community, LGBTQ community, is confronting, right? Has to confront, has to deal with.
Next one, and the last word, is bigotry. And we have this word in Polish too. So, unreasonable belief in stereotypes, same-sex marriage, or an illegal kissing in public. What do you think? So, bigotry and hate, unreasonable belief in stereotypes, same-sex marriage, or illegal kissing in public. What is the answer? Yes. Beata and Paf, well done. Bigotry. Very good. Agnieszka, well done. Mariola, good. Yes, this is the right answer. Unreasonable belief in stereotype. Yeah? Bigotry. Pamiętajcie teraz tak. Bigotry to jest tak mi się wydaje, że tak się mówi po polsku, to jest bigoteria, tak? I używamy jako rzeczownik, ale możemy też kogoś nazwać w ten sposób, ale wtedy już nazwiemy, jak ktoś jest na przykład bardzo uprzedzony wobec kogoś, to mówimy bigot. Tego słowa, taka anegdotka, się nauczyłam, jak się wymawia je po angielsku. Nauczyłam się, kiedy premierem Wielkiej Brytanii był, nie pamiętam jak on się nazywał teraz, taki bardzo mało charyzmatyczny facet. I on pojechał kiedyś na były przed wyborami, pojechał do jakiejś wioski, czy gdzieś tam do jakiegoś miasteczka, no i ludzie się zebrali, on tam ze wszystkim, wiadomo, rękę podawał i tak dalej, tam się, wiecie, rozmawiał z ludźmi i podchodzi do niego jakaś kobieta i już nie pamiętam, co ona mówiła. Ja nie wiem, coś tam, jakieś pretensje miała do niego. No i on wrócił do swojej limuzyny, do swojego samochodu i nie wyłączył mikrofonu. I nazwał ją what a bigot, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że chyba powiedział what a bigot, albo powiedział that woman, what was she talking about, what a bigot. No i oczywiście było to wszystko w prasie, no bo wiadomo, musiał przeprosić tą kobietę i tak dalej, musiał przeprosić wszystkich, no i tak trochę, bardzo niezręczna sytuacja, dość śmieszne, ale właśnie z tego się nauczyłam, jak się to słowo wymawia i że w ogóle to słowo w języku angielskim istnieje również, więc taka ciekawostka dla Was. Ale bigotry to jest bardziej w sensie, że na przykład jakieś uprzedzenia jak istnieją w danym społeczeństwie, to powiemy there is a lot of bigotry in society. Ale jeżeli kogoś chcemy nazwać, że ktoś jest bardzo uprzedzony, w ogóle ma jakieś takie stereotypy i tak dalej, zupełnie bez sensu, mówimy what a bigot. You are a bigot. Okay? Taka anegdotka. Okay, so let's have a look at the text again and at the words that we learned today. So, in 1969, police in New York raided a gay bar called Stonewall Inn. Okay, so in 1969, they attacked by surprise the gay bar. Stonewall Inn, we have in Poland, we have an organization called Stonewall Group, or Grupa Stonewall, and they fight for human rights and LGBTQ rights as well. They were violent towards the patrons and questioned them for a very long time. So they were harassing them, right? They were violent towards them. The patrons, remember that these are customers, okay? Customers, not people who pay to look after the bar, but they are the customers. So they were violent toward the customers. Oh, sorry. Many people witnessed this and gave an account of harassment. So many people witnessed this, went somewhere and told everyone about it. The event caused an uprising and became a milestone in the fight for the LGBTQ rights. So uprising, so it caused people to fight. Okay, they caused people to go on the street and protest and fight.
and became a milestone, so an important event. It was an important event in the fight for the rights of the group. Since then, many things have changed. A huge milestone was the legalization of same-sex marriage in the US in 2015. Okay, so that was also a very important event. They legalized, so now in the whole of the United States, it is legal to get married if you are a gay or a lesbian. There are many other social issues that the community is facing. So we had to face problems, to confront problems, including violence, bigotry, and hate. So we had bigotry, so these are unreasonable stereotypes that people have, and when they think about certain group in a very unreasonable way. That's why Pride Month is so important. It's an opportunity to remind others that love is love, no matter who you are in a relationship with, and the LGBTQ community should have the same rights as everyone else. Okay, good job everyone. So today we learned a lot of new words. I saw that they were really new to you, so that's good. Nie zapominajmy o tym, że rozmowa jest najważniejsza. Don't forget to speak, right? So, today you learned a lot of new words. Use them, okay? Wiem, że może nie wszyscy chcą rozmawiać o Pride Month, nie wszyscy chcą rozmawiać o LGBTQ, nie wszyscy chcą rozmawiać na ten temat. No problem. Dzisiaj nauczyliście się słów, które możecie używać w różnych konwersacjach. Nie zapominajmy o tym, że rozmowa jest najważniejszą rzeczą w nauce języka. Nie ma ważniejszej rzeczy, ok? Gramatyka jest ważna, słówka są ważne, jasne, wszystko trzeba budować szkielet naszego języka, ale jak nie będziemy mówić, to nie będziemy mówić, więc trzeba rozmawiać jak najwięcej i używać nowych słów. Jeżeli są rzeczy, które Wam utknęły w głowie dzisiaj, to ważne, żeby gdzieś polecieć i żeby ich użyć, tak? Zapisanie sobie słówek jest ok, jak najbardziej. Może ułożenie wypowiedzi z danym słówkiem, może stworzenie sobie jakichś zdań z danych słówkiem. Jasne, super, ale trzeba też znaleźć okazję do rozmowy. I myślę, że temat jest poważny, słowa są związane z poważnym tematem, ale myślę, że można ich użyć w różnych sytuacjach, tak? Okay, so question for you. What are other issues we are facing, social issues we are facing? So here, of course, we can talk about LGBTQ, but we can also talk about other things, right? So what are other social issues that we are facing at the moment in Poland, for example, or in the country you live in? There are many social issues always, and I think, for example, one of the social issues we have is poverty, right? A lot of people live in poverty right now. Some of them, I think in Poland maybe it is not such a big issue, but it also exists. People not having a place to stay. They are homeless, right? In Portugal, this is a very big social issue. Especially now after COVID, a lot of people lost their jobs, a lot of people don't have houses. You can see in many cities, especially in Lisbon, in Porto, people don't have homes. They're homeless, they live on the streets. This is a very big social issue, and the government should work on reducing this, but unfortunately, they could solve it very easily here in Portugal. A lot of houses are empty. If you come, I don't know if you've ever been to Portugal, but if you come one day, and you will see that many houses are empty. There are no people living there. So it could be solved in changing the law maybe, but
nothing is happening. And you know, you can also come up with your social issues. I don't know if you can think of anything that at the moment is a problem in the society. Dobrze, moi drodzy, wow, tyle nowych słówek, trochę trudnych, niektóre były naprawdę takim wyzwaniem dla niektórych, ale to dobrze, bo wolę zawsze, żebyście się czegoś tam nauczyli, niż żeby coś było łatwe i wiecie, wszyscy wiedzą o tym. Dobrze, przypominam o wyzwaniu Chit Challenge, jeszcze raz wysyłam Wam linka. Wyzwanie zaczyna się w następny poniedziałek, więc znowu powtarzam, żeby nie czekać z zapisywaniem się, bo zamykam później, w weekend zamykam zapisy, zapomnijcie i później nie będzie. Teraz jest taki na Instagramie, są takie rolki, nie wiem czy oglądacie rolki, ja lubię czasami i jest taki właśnie podkład. No oglądacie i nie kupujecie i później nie ma. I to tak właśnie jest, że widzicie, o zapiszę się na wyzwanie, super, zapiszę się, a później wyłączam zapisy i mam wiadomości, że bo ja się chciałam zapisać, a nie zdążyłam, bla bla bla. I czekacie, a teraz jak macie okazję, żeby nie czekać, klikacie w link, zapisujecie się na wyzwanie i widzimy się w poniedziałek, bo to będzie interaktywne wyzwanie, więc będziecie widzieć moją facjatę codziennie. Tak aż do tego, że już nie będziecie mogli na mnie patrzeć po prostu. Dobrze, moi drodzy w OK English, kogo witamy? Witamy Kasię, która przygotowuje się do zmiany pracy, ale też chce sobie poprawić generalnie angielski, na wyjazdy, na to, żeby się nie czuć gorzej od innych w podróży, żeby mąż za nią nie załatwiał wszystkiego, więc dołączyła do nas, przygotowuje się najpierw do rozmowy, a później też będzie jeszcze poprawiać swój angielski ogólnie. Chciałabym też pogratulować Oli, mojej uczennicy, która jest z nami już od 3 lat i zaczynała od w zasadzie prawie zera, a teraz już jest na poziomie B1. Także Olu, bardzo Ci gratuluję kolejnego roku nauki, który się zbliża, bo będzie już teraz niedługo latem i jestem bardzo z Ciebie dumna. Ola w tym roku zaczęła już zajęcia z Jaku, z naszym nativem, także w ogóle już super, dlatego że miała bardzo, bardzo dużo obaw, osoba początkująca, jak zaczynała, trochę nie wierzyła w siebie. Ja ją namówiłam, bo akurat wyjeżdżałam, więc uczyłam Olę przez długi czas, więc namówiłam Olę na native'a i jest bardzo, bardzo zadowolona. Ja się bardzo cieszę, jestem bardzo z niej dumna i to mnie zawsze wzrusza, jak uczniowie osiągają takie sukcesy, naprawdę. No a Wam przypominam o treningach angielskiej konwersacji oczywiście. Przyjmujemy nowych uczniów, jeżeli chcecie się teraz zapisać, nigdy z nami się nie uczyliście, chcielibyście spróbować, to dobry czas jest teraz, bo jest lato, więc troszeczkę ludzie tam gdzieś robią sobie przerwy od nauki. Tym bardziej mamy przeważnie troszeczkę więcej miejsc w tym czasie. Poza tym Josh do nas dołączył, więc Josh dopiero co zaczyna, więc on też ma na popołudnia poranki i popołudnia ma wolne, więc jak chcecie sobie poćwiczyć brytyjski, angielski, zapoznać się z nowym akcentem na przykład, to też jest dobra okazja, może przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, to na pewno teraz jest dobry na to czas. Dobrze, moi drodzy, więc cóż jeszcze możemy sobie powiedzieć? Chyba niewiele, bo już będziemy kończyć. Thank you so much for coming today. It was lovely to have you here. It was lovely to see you again after a short break. Not too long. It was a short break and it was lovely. I hope that you learned a lot. And you will use these words in a conversation with your friend, with a teacher. Zanim skończymy, oczywiście zapomniałam poprosić o serduszka, o polubienia, o podzielenie się tym,
live'em z innymi. Jeżeli myślicie, że ktoś jeszcze może skorzystać z tego, żeby się pouczyć angielskiego z nami w poniedziałki, to why not? Zaproście ich, powiedzcie, super, w poniedziałki Asia prowadzi zajęcia, niech przychodzą, niech korzystają. And I wish you a lovely, lovely Monday. Have a wonderful day, a week ahead too. A kiedy jest Boże Ciało w Polsce? Czy to jest teraz już? Czy to jest już teraz będą jakiś długi weekend czy coś? Nawet nie wiem. Muszę sprawdzić. Kiedy macie... chciałam Wam pożyczyć, jeżeli jest to teraz, to chciałam Wam pożyczyć, wiecie, dobrego bank holiday, a 16 to jest w tym tygodniu, tak? A widzicie. Are you off? Czwartek. So you have a long weekend. Okay. So if you're having a long weekend this week, have a lovely one and enjoy it. If you don't, maybe you are off on Thursday. So enjoy that too. I hope that you are going to have a good weather. Good weather is very important for a long holiday, bank holiday. Yes, Agnieszka says. Okay. So enjoy it. Enjoy your time off. Enjoy your, whatever you decide to do. And tell me on Monday when we meet, tell me what you did. Okay? So spend it nicely and let me know what you did on Monday. Thank you so much, and I hope you are going to have a lovely week, a lovely bank holiday, and see you on Monday. Bye bye.